Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj krótki komentarz bieżący do kolejnego upadku rządu we Francji. Sensacji nie było, François Bayrou został obalony przez Zgromadzenie Narodowe, czyli przez francuski Sejm. Można się tego było spodziewać. Już kiedy zostawał premierem w grudniu ubiegłego roku, mówiłem, że jest mało prawdopodobne, żeby przetrwał dłużej niż kilka miesięcy, więc prawdopodobnie Francja będzie miała szóstego premiera w ciągu 20 miesięcy, roku i 8 miesięcy. Ewentualnie także, chociaż jedno z drugim się nijak nie wyklucza, prezydent Macron może się zdecydować na rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego i kolejne przyspieszone wybory. Chociaż zobaczymy, czy się na to zdecyduje, bo jest dość jasne, że to by nie opłaciło się jego obozowi politycznemu. Dlaczego rząd upadł? Dlaczego Francja jest dzisiaj w takiej prawie że gehennie, w tak głębokiej niestabilności politycznej, także zresztą finansowej? W wielkim skrócie dzisiaj podzielony francuski parlament odzwierciedla bardzo głęboko podzielone francuskie społeczeństwo. Jak sobie popatrzymy na Zgromadzenie Narodowe, to mamy tam co najmniej 3 wielkie bloki, a tak naprawdę każde z nich ma jeszcze swoje podgrupy. Prawicę, centrum, lewicę. Żaden z nich nie jest większościowy we francuskim społeczeństwie, które jest podzielone na tle politycznym, etnicznym, religijnym, majątkowym, geograficznym i tak dalej. Jeśli chodzi o grupy zawodowe, można by bardzo długo o tym mówić. Wieś, miasto i tak dalej. Dzisiaj z jednej strony prezydent Macron, który w 2017 roku, jak dochodził do władzy, niszcząc ten stary duopol gaullistów i socjalistów, którzy rządzili Francją przez 60 lat, naprzemiennie w dużej mierze, on, tworząc obóz liberalnego centrum, progresywnego liberalnego centrum, jak on to wtedy nazywał, chciał wprowadzić nową jakość. Sam zresztą jego kampania wówczas miała hasło rewolucja. Rzeczywiście w pierwszej swojej kadencji uzyskał 350 ponad posłów. Miał znakomitą większość na 577. Niestety już w drugiej, dla siebie, już w drugiej kadencji 245 posłów. W 2024 roku po przyspieszonych wyborach 165. Więc w każdych kolejnych wyborach to centrum Macron maleje, a z drugiej strony to, co Macron obiecywał, że on będzie powstrzymywał, czyli wzrost tak zwanych skrajności. Z jednej strony narodowców Marine Le Pen, z drugiej strony radykalnej lewicy, bynajmniej tego nie zatrzymał. Przeciwnie, jedni i drudzy w ciągu tych ostatnich 8,5 roku tylko zyskali na znaczeniu. Kiedy Macron zostawał wybrany pierwszy raz prezydentem, Marine Le Pen miała 2 posłów, dosłownie 2, kobietę i mężczyznę, jak na początku w raju, a dzisiaj ma 140 posłów, 140, więc wzrost 70-krotny. Z drugiej strony na radykalnej lewicy było 10 posłów, kiedy Macron zostawał prezydentem. Dzisiaj Francja niepokorna Jeana-Luca Mélenchona i partia komunistyczna partia Francji, która sobie cały czas funkcjonuje od 1920 roku, 88 posłów. Więc te tak zwane skrajności rosną, centrum coraz bardziej karleje i co więcej, w ciągu tego ostatniego roku przerobiliśmy już wszystkie możliwe warianty sojuszy ad hoc. Najpierw, jak pamiętamy, Macron zdecydował się rozwiązać Zgromadzenie Narodowe po tym, jak w eurowyborach Marine Le Pen i jej partia Zjednoczenia Narodowego uzyskała ponad 2-krotnie wyższy wynik od jego listy Odrodzenie. No, w przyspieszonych wyborach, które we Francji są specyficzne, ponieważ mamy jednomandatowe okręgi wyborcze, w których są wybierani posłowie i jeszcze w dodatku z 2 turami. Jest to specyficzny system, którego nie ma nigdzie indziej w Europie. I w pierwszej turze wygrało wyraźnie Zjednoczenie Narodowe Le Pen, 33,5%, ale w drugich turach tradycyjny sojusz między lewicą a centrum sprawił, że narodowcy byli bardzo dalecy od większości. Chociaż stali się pierwszy raz w swojej historii największym klubem poselskim, i to był pewien sukces i pierwszy raz zajęli pierwsze miejsce w wyborach do zgromadzenia, no to jednak ten wynik także dla nich był poniżej oczekiwań, ponieważ ten front republikański, jakby za każdym razem lepenistów jest więcej, z każdymi kolejnymi wyborami, odkąd Marine Le Pen przyjęła partię, ale znów udało się, żeby byli dalecy od większości. Ale z drugiej strony ta lewica i centrum jest już na tyle sfragmentaryzowana, tak naprawdę mamy tutaj 3 partie centrum i 4 partie lewicy, jeszcze do tego jest centroprawica golistowska, że oni bynajmniej nie byli w stanie się dogadać na jakikolwiek stabilny rząd. Macron najpierw, korzystając z konstytucji, przez 2 miesiące przeciągał powołanie rządu, w końcu
powierzył premierostwo Michelowi Barnierowi, doświadczonemu politykowi obozu golistowskiego, centroprawicy, o którym bardzo dużo wtedy mówiłem. Jak kogoś to interesuje, to odsyłam do tych materiałów na zasadzie takiego odwróconego sojuszu ad hoc, w którym stworzył rząd swojego liberalnego centrum z golistami, którzy byli wcześniejsze 12 lat w opozycji, najpierw do socjalistów, później do Macrona i wrócili do rządu, dostali za to premiera i jeszcze dodatkowo, bo oni też nie mieliby większości, centrum i goliści razem wzięci, dobrał sobie niepisane porozumienie z Marine Le Pen, że on wyprowadza ją z izolacji, to znaczy rząd będzie negocjował z nią poszczególne ustawy i kształt budżetu, a w zamian za to ona pozwoli temu rządowi przynajmniej kilka miesięcy pofunkcjonować. Le Pen się na to zgodziła się na Barniera, ale od początku zaczęła stawiać żądania. I w wielkim skrócie rząd Michela Barniera upadł na tle budżetu, ponieważ tu wchodzi nam drugi kluczowy wątek. Francja ma dzisiaj poważne problemy finansowe. Kiedy Barnier został premierem, to okazało się, że deficyt, który został po 8 latach niepodzielnych rządów Macrona, jest jeszcze większy niż się spodziewano. Co więcej, Francja w ciągu tych 8 lat rządów Macrona zwiększyła swoje zadłużenie aż o ponad bilion euro. Było 2,3 biliona, jest 3,3 biliona. Francja ma dzisiaj 114% zadłużenia względem swojego PKB. Ogromny wzrost na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jest to coraz poważniejszy problem, dlatego że rząd Barniera oczywiście deklarował, że w takiej sytuacji należy robić cięcia, ale zupełnie nie było konsensusu co do tego, jak te cięcia mają wyglądać. Jakich elementów wydatków państwa mają dotyczyć. No i tutaj Barnier nie chciał zrealizować żądań Le Pen dotyczących m.in. tego, żeby przyciąć ostro wydatki socjalne na imigrantów, a także żeby utrzymać waloryzację emerytur na kolejny rok, wobec czego, ponieważ Barnier chciał je waloryzować o wskaźnik inflacji dopiero od połowy roku i także nie chciał dokonać tak daleko idących cięć, jak Le Pen chciała, dotyczących imigracji. No i w związku z tym Le Pen zagłosowała razem z Lewicą za obaleniem rządu Michela Barniera, także po to, żeby pokazać, że nie blefuje, żeby do kolejnego rządu móc wrócić do negocjacji już, tak żeby wszyscy widzieli, że ona nie żartuje i mimo tej swojej wieloletniej, wielodziesięcioletniej izolacji nie jest tak, że zadowoli się byle czym. No i rzeczywiście tak się wydarzyło. To nam pokazuje, że znów wszystkie trzy matematycznie możliwe sojusze zostały spróbowane. Najpierw Lewica z centrum zatrzymały obóz narodowy, potem, żeby nie miał większości, potem centrum i narodowcy i centroprawica się dogadali przeciwko lewicy, żeby zrobić rząd Barniera, a później jak ten rząd nie spełnił oczekiwań Le Pen, to już po 2,5 miesiąca został obalony wspólnie przez narodowców i lewicę. No i premierem został François Bayrou. Znów nie będę się nad nim długo rozwodził, bo nagrałem ponad godzinny materiał wtedy, kiedy on został premierem, na temat samego François Bayrou, skąd on się wziął, w co wierzy, o jego karierze politycznej. Jest to postać dość emblematyczna, taka kości, krew z krwi francuskiego establishmentu, liberalny Hadek, reprezentant tak zwanego, po naszemu by można powiedzieć, kościoła otwartego, z jednej strony praktykujący katolik, 6 dzieci, 22 wnuki, z drugiej strony jeden z najgorętszych orędowników Unii Europejskiej, przekazywanie jej kolejnych kompetencji i tak dalej. Człowiek, który u szczytu swojej kariery politycznej zajął 3. miejsce w wyborach prezydenckich w 2007 roku i miał także duże znaczenie, że w 2012 roku, kiedy znów startował w wyborach prezydenckich, łącznie robił to 3 razy, to poparł w drugiej turze Hollande'a przeciwko Sarkoziemu w tych najbliższych wyborach prezydenckich, jeśli chodzi o wynik, że było najbliżej tego, żeby to ten drugi wygrał, jakie były w Piątej Republice. Bayrou był też człowiekiem, który w 2017 roku pomógł Macronowi zostać prezydentem, ponieważ nie wystartował po raz 4, mając bardzo podobny profil do Macrona, takiego właśnie liberalnego centrysty, tylko zdecydował się nie startować, oddać swoje głosy Macronowi. W zamian za to został w jego rządzie ministrem sprawiedliwości, później szybko odszedł ze względu na aferę. No i teraz Bayrou ma swoją partię, Ruch Demokratyczny, i on wyszantażował na Macronie, żeby to on został w grudniu po obaleniu Barniera premierem. No, Bayrou miał dwie ścieżki tak naprawdę. Mógł, bo jak popatrzymy sobie na Zgromadzenie Narodowe, mógł albo dogadać się z socjalistami,
albo z narodowcami Le Pen. Tak? To były dwie, utrzymując koalicję centrum i centroprawicę, to były dwie opcje, jakie mógł pójść, żeby mieć jakąś funkcjonalną większość. Nie żeby ktoś z nich chciał wejść do rządu, ale żeby chociaż pozwolili mu rządzić. No i jednym i drugim obiecywał pewne rzeczy. Socjalistom, że zgodzi się na powrót do rozmów o obniżeniu wieku emerytalnego i choćby częściowym cofnięciu reformy emerytalnej, którą Macron przeprowadził wbrew większości posłów i wbrew większości społeczeństwa francuskiego 2 lata temu, kiedy podwyższył wiek emerytalny o 2 lata. Socjaliści mieli także żądania dotyczące chociażby podwyżek dla budżetówki i tak dalej. Socjaliści generalnie nie chcieli zbyt daleko idących cięć w budżecie, mniejsze niż te, które ostatecznie zaproponował rząd Bayrou, a te, które chcieli, no to chcieli w dużej mierze sfinansować poprzez podwyżkę, znaczącą podwyżkę podatków dla najlepiej zarabiających. Z drugiej też, żeby pokazać taki wyraziście lewicowy program, ponieważ oni cały czas mają presję Francji Niepokornej, Mélenchona, że oni to są taka prawdziwa twarda, antykapitalistyczna lewica i socjaliści muszą się jakby zachowywać pewną równowagę, żeby z jednej strony mówić, że oni są ci bardziej umiarkowani i poważni niż Mélenchon, który się tam odwołuje do Hugo Chaveza i tak dalej i niedawno powiedział, że Rosja została sprowokowana do tego, żeby zaatakować Ukrainę, a z drugiej strony także oczywiście, żeby nie stać się odbiciem obozu Macrona, który, jak wiemy, jego popularność leci bardzo w dół. Z drugiej strony narodowcom Bayrou obiecywał i osobiście Marine Le Pen, chociażby kwestie zmiany ordynacji wyborczej na proporcjonalną, co byłoby opłacalne dla lepenistów i co przez wiele lat Bayrou jako centrysta z innych pozycji, ale także popierał. Także oczywiście kwestie, wysyłał pewne sygnały dotyczące ograniczenia imigracji, wysyłał sygnały dotyczące stworzenia tak zwanego Banku Demokracji, czyli możliwości finansowania partii politycznych, tego, żeby partie polityczne mogły brać pożyczki od państwa, a nie od prywatnych banków, bo lepeniści, jak wiemy, zawsze się skarżą, że oni tych pożyczek nie dostają od prywatnych banków, potem muszą brać za granicą. Słynna moskiewska pożyczka, można powiedzieć, no a później pożyczki brane na Węgrzech czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez lepenistów. No ale tak naprawdę w wielkim skrócie ani te sygnały, które wysyłał socjalistom, ani te sygnały, które wysyłał narodowcom przez Bayrou nie zostały przez niego przez te 9 miesięcy zrealizowane. Pozwolono mu przyjąć budżet na koniec zeszłego roku, co prawda z dużym opóźnieniem, bo 1,5 roku minęło, przepraszam, 1,5 miesiąca minęło, tak? Dopiero w połowie lutego 25 został przyjęty budżet na 25 i został przyjęty w trybie artykułu 49.3 Konstytucji, czyli kluczowego artykułu, który pozwala rządowi uznać daną ustawę za przyjętą, o ile posłowie natychmiast nie przegłosują dymisji rządu. W tym trybie próbował także Barnier przyjąć budżet i na tle tego artykułu został obalony, co było skądinąd ważnym precedensem dla francuskiego państwa, ponieważ po 81 razach, kiedy na przestrzeni tych ponad 60 lat obowiązywania konstytucji ten artykuł był stosowany przez rząd jako taki wytrych, żeby móc rządzić bez większości posłów, żeby móc przepychać konkretne ustawy bez większości posłów, to za pierwszym razem dopiero właśnie kilka miesięcy temu to już nie zadziałało. Więc ten ostatni bezpiecznik, który pozwalał rządowi we Francji i tak naprawdę prezydentowi rządzić bez większości, bez trwałej większości posłów, no, został obalony. No i także Bayrou, problem budżetu był dla niego kluczowy. No ale widzimy, że on nie zdecydował się ani na jednoznaczne spełnienie oczekiwań socjalistów, ani lepenistów, którzy także na przykład chcieli zmniejszenia, chcieli cięć w administracji, to znaczy likwidacji części instytucji publicznych, chcieli zmniejszenia składki do Unii Europejskiej, chcieli rezygnacji z dofinansowań w ramach tak zwanej zielonej polityki itd., itd. Więc takie, powiedzmy, typowo prawicowe postulaty. No, Bayrou nie zdecydował się ani pójść jednoznacznie w jedną, ani w drugą, tak trochę dryfował, raz mówił na jedną nóżkę, raz na drugą nóżkę, a w końcu zdecydował się właśnie na tle długu, ponieważ on wiele lat krytykował zadłużenie Francji jako kandydat na prezydenta chociażby, chociaż z drugiej strony zarzuca mu się, że przecież potem popierał prezydentów, którzy wygrali, pod których rządami, tak jak Hollande czy Macron, to zadłużenie bardzo rosło. Więc no, nie jest też tak, on jak się stara wykreować na takiego, który umywa ręce, który przestrzegał klasę polityczną francuską, ale go nie słuchano. Bayrou
zdecydował się, widząc, że prawie na pewno jego rząd upadnie, nie pozwolą mu ani socjaliści, ani lepeniści na koniec tego roku przyjąć budżetu, no to zdecydował się sam poniekąd przyspieszyć swój koniec i zrobić to trochę na własnych zasadach. To znaczy ogłosił 2 tygodnie temu, że będzie wotum zaufania głosowane przez zgromadzenie, gdzie pamiętajmy, we Francji inaczej niż w Polsce, rząd po prostu powołuje prezydent. Prezydent powołuje premiera i ministrów. W związku z czym nie jest potrzebne, żeby rząd dostał wotum zaufania, żeby działał. W Polsce, jak rząd nie ma wotum zaufania, to nie może funkcjonować dłużej niż tam 2 tygodnie, tak? Od momentu, kiedy prezydent powoła. We Francji może w nieskończoności poprzedni rząd Borne, Attala czy Barniera działały w ogóle nie przyjmując wotum zaufania. No i Bayrou zdecydował się nie czekać, aż zostanie obalony, a byłby w ciągu kilku miesięcy obalony, tylko przeciwnie, teraz zrobić taki spektakl, że on przez 2 tygodnie będzie chodził i opowiadał, że on jedyny chce uratować Francję przed długiem publicznym i proponuje na przykład likwidację 2 dni wolnych od pracy, pewne cięcia w administracji, tam niezastępowanie co 3 urzędnika przechodzącego na emeryturę, pewne podwyżki dla najbogatszych, chociaż nie tak daleko idące jak chciała tego, jeśli chodzi o te obciążenia podatkowe Lewica i parę innych rzeczy. Jednak co do zasady ani nie chciał przyjąć pełnego programu socjalistów, ani narodowców. On liczył najwyraźniej na to, że albo opinia publiczna stanie po jego stronie i to wymusi na opozycjach z obu stron lewicowej i prawicowej, na której z nich chociażby, żeby w imię stabilności państwa i tak dalej się tym jakby stanąć po jego stronie i chociażby wstrzymać się od głosów w czasie tego głosowania. Bayrou się też odwoływał do emocji pokoleniowej, że on sam jest boomerem, ma 73 lata, ale widzi, jak jego wnuki tutaj będą miały kiepską przyszłość i tak dalej, właśnie przez to zadłużenie, że to jest niemoralne, że my jak mieliśmy 20 lat, to Francja prawie nie miała długu, mieliśmy łatwiejszy dostęp do mieszkań, nas było dużo łatwiej stać na założenie rodziny i wiele innych rzeczy i teraz my tutaj nie możemy zostawić tak fatalnej przyszłości kolejnym pokoleniom. No tylko zarówno socjaliści, jak i lepeniści uznali, że kto jak kto, ale Bayrou nie jest w tym wiarygodny i co więcej ich elektorat tego właśnie oczekiwał, żeby oni po prostu zagłosowali za jego dymisją i tak też się stało. I Bayrou, wobec czego musi zgodnie z konstytucją złożyć dymisję na ręce prezydenta Macrona. Robi to trochę na swoich zasadach. On liczy na to, że wykreuje trochę taki mit. Niektórzy mówią, że chce jeszcze raz wystartować na prezydenta w 2027 roku za te niecałe już półtora roku, kiedy będą wybory prezydenckie we Francji. No, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, bo póki co poparcie dla jego rządu kończy na poziomie 13-15%. Zresztą sam prezydent Macron ma na podobnym poziomie poparcie. No i co teraz może zrobić Macron? Macron może, tak jak mówiłem, albo jeszcze raz w tym bardzo rozdrobnionym parlamencie próbować powołać rząd. Może teoretycznie zrobić rząd technokratyczny, ale to jest o tyle słabe rozwiązanie, że żadna partia polityczna nie czuje się do niego tak naprawdę przywiązana. Politycznie może próbować, i to jest, wydaje się, najbardziej prawdopodobny scenariusz, wciągnąć do rządu socjalistów. Tak jak wciągnął golistów, wyciągnął ich z opozycji wobec siebie, dając im premiera i wciągając ich do koalicji, może teraz dać premiera socjalistom. Mówi się nawet, że pierwszy sekretarz partii socjalistycznej, Olivier Faure, mógłby zostać nowym premierem. No tylko już na tym etapie z jednej strony radykalna lewica, mélenchoniści, deklarują ostro, że oni chcą dymisji Macrona i będą głosować za dymisją każdego rządu, choćby to był rząd socjalistyczny, o ile to nie będzie ich własny rząd. Że wszelki rząd poza rządem Francji Niepokornej będzie przez nich cenzurowany, jak to mówią, tak? Dosłownie censure, tak? Czyli za każdym rządem innym niż ich własny będą głosować za jego dymisją. Więc to już bardzo ogranicza socjalistów. Z drugiej strony republikanie, czyli centroprawica, goliści, deklarują ustami swojego przewodniczącego Bruno Retailleau, że oni weszli do rządu z Macronem po to, żeby zatrzymać dojście do władzy lewicy i nie będą chcieli uczestniczyć w rządzie lewicowym, bo republikanie także są na etapie, Retailleau, o nim też nagrywałem osobny filmik, bo to jest ciekawa postać, konserwatywny katolik z Vendei i tak dalej, który dzisiaj buduje popularność, zabierając głosy Macronowi, starając się przedstawić jako właśnie ten, który jest bardziej od macronistów wiarygodny i który wcale nie jest taki jakby częścią tego całego. Z jednej strony jest taki poważny, konserwatywny, jest takim człowiekiem, na którego
którego mogą zagłosować ludzie dobrze sytuowani i tak dalej. Wszystkie te elementy takie elitarne, ale z drugiej strony jest też naprawdę prawicowy, a nie tak jak ci, prawda, wszyscy tam liberałowie, którzy tylko udają, a tak naprawdę są liberalnymi oportunistami. No i tutaj oczywiście Retailleau trochę tak manewruje, ponieważ on liczy na to, że zbuduje swoją popularność na tyle, że to on wejdzie do drugiej tury z Le Pen, czy też z Bardelą w wyborach prezydenckich. To będzie oczywiście kluczowa sprawa. On jest w tej chwili ministrem spraw wewnętrznych, Retailleau. No i wobec tego także taki rząd ma nikłe szanse na to, żeby mieć większość. Ale Macron może próbować. Z tego wariantu jeszcze nie próbował. Dał premiera centroprawicowego, rząd został obalony. Dał premiera centrowego, rząd został obalony. Może jeszcze próbować centrolewicowego. Ten rząd pewnie też zostanie obalony, no ale może chociaż spróbować i pokazać, że próbował. Zobaczymy. Alternatywnie może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe, no ale to będzie prawie na pewno oznaczało, że jego obóz będzie jeszcze bardziej osłabiony niż był po poprzednich wyborach. Może także próbować innego wariantu. Poprzednio był bliski tego, żeby premierem zrobić Sebastiana Lecornu, ministra obrony narodowej. Zresztą, gdyby Bayrou tego nie wyszantażował, grożąc, że odejdzie z obozu Macrona, to pewnie to Lecornu byłby dzisiaj premierem. Lepeniści także deklarują, że chcą rozwiązania Zgromadzenia Narodowego i to nawet mimo tego, że prawdopodobnie w takich przyspieszonych wyborach nie mogłaby startować Marine Le Pen, ubiegając się o kolejny mandat poselski. Ona deklaruje, że jest gotowa poświęcić swój własny los, prawda, to zawsze tak politycy lubią mówić, dla Francji, prawda, no Bayrou też mówi, że on to dla Francji. Bayrou zresztą w tym wystąpieniu dzisiaj też mówił, że tutaj jedni z lewej strony wszystko zrzucają, że to wina bogatych, a drudzy wszyscy zrzucają, że to wina imigrantów, jakie to jest tutaj upraszczanie rzeczywistości, która jest trudna, jest złożona i tak dalej. Wiadomo, każdy mówi, że robi dla wyższych idei. No, z drugiej strony to też będzie ciekawe, jeżeli socjaliści zdecydowaliby się wejść do rządu, na jakich warunkach, bo oni wydaje się chcą być dość asertywni wobec Macrona i też wiedzą, że jeżeli dadzą się Macronowi podporządkować, to Mélenchon może ich zmasakrować wyborczo. To jest też skądinąd kwestia, czy w razie kolejnych wyborów parlamentarnych wystartowaliby mając wspólnych kandydatów, tak jak było w poprzednich i zapoprzednich wyborach parlamentarnych. Ale to już są pewne spekulacje na przyszłość. To, co w tym momencie wiemy, to jest to, że Bayrou przegrał to głosowanie, że Macron będzie musiał teraz zdecydować, czy rozwiązuje zgromadzenie, czy daje nowego premiera. Znając Macrona, on może to odciągać w czasie, chociaż z nim to nigdy nie wiadomo. On może pstryk stwierdzić z dnia na dzień, a jednak se rozwiązuje, tak jak to zrobił w czerwcu 24, kiedy prawie nikt się tego nie spodziewał. A może równie dobrze przeciągać i tygodniami nie powoływać nowego premiera, bo to jest też taka dziura w konstytucji, którą on wykorzystywał latem ubiegłego roku. Nie ma żadnego terminu, w którym prezydent musi powołać we Francji nowego premiera po dymisji poprzedniego. On może w nieskończoność teoretycznie trzymać na urzędzie już zdymisjonowanego premiera. I w ten sposób, no nie da się go drugi raz zdymisjonować, no bo już jest zdymisjonowany. Parlament, inaczej niż w Polsce, nie jest w stanie wprowadzić na urząd premiera kogoś, kogo przegłosuje, choćby była większość, a tym bardziej zresztą jej teraz nie ma, no ale we Francji nie ma konstruktywnego wotum nieufności, tak jak w Polsce. To też pokazuje władzę prezydencką. No i cóż, jest pewną ironią losu, że rozmawiamy o tym wszystkim w przeddzień 440 urodzin kardynała Richelieu, twórcy silnego, nowoczesnego państwa francuskiego, który także był punktem odniesienia chociażby dla de Gaulle'a. No bo dzisiaj Francja, jak widzimy, jest w bardzo poważnym politycznym, ale także finansowym kryzysie, ponieważ mamy te problemy finansowe i nie ma konsensusu ani społeczeństwa, ani klasy politycznej co do tego, co z tym robić. Będę oczywiście dla Was nagrywał kolejne filmiki, mówiąc, co się dzieje wraz z tym, jak będziemy mieli dalszy rozwój sytuacji. To, co jest dzisiaj ważne, to jest to, że jest to kolejny cios w Macrona, który miał być tym, prawda, odnowicielem demokracji liberalnej w Europie. Jest to kolejna także sytuacja, która przybliża w perspektywie kolejnych wyborów, które mogą mieć ogromne znaczenie dla Europy, wyborów prezydenckich, to, że będziemy mieli po prostu dojście do władzy narodowców, o których napisałem książkę, albo ewentualnie starcie między tą słynną skrajną prawicą i tą słynną skrajną lewicą, ponieważ pamiętajmy, to oczywiście oba te pojęcia w pewnym cudzysłowie, ponieważ pamiętajmy,
że o ile miejsce lepenistów w drugiej turze jest pewne i zobaczymy, dzisiaj była też informacja, że proces Marine Le Pen w apelacji ma się zakończyć ma się odbyć w styczniu-lutym 26 roku, więc już niedługo będzie miała czas się odwołać jeszcze przed wyborami prezydenckimi, a nawet wyborami lokalnymi, które będą w marcu 26, a z drugiej strony jakby to, kto będzie rywalem Le Pen lub Jordana Bardeli w drugiej turze, to jest kompletnie nie wiadomo, ponieważ mamy równolegle kilka partii, które mają, czy kandydatów, którzy mogą mieć kilkanaście procent. Z jednej strony konserwatywnego lista Retailleau, z drugiej strony liberalne centrum, na przykład Gabriel Attal albo Edouard Philippe, dwaj byli premierzy z obozu Macrona, albo centrolewica i na przykład Raphael Glucksmann, lider listy socjalistów w ostatnich eurowyborach, albo Mélenchon, wspomniany już tutaj wielokrotnie. Wszyscy oni mają w okolicach kilkunastu procent i to przez kolejne 2 lata, no już tak naprawdę 1,5 roku może być duży galimatias i walka o to drugie miejsce w drugiej turze obok narodowców. Ale o tym będę z pewnością mówił w kolejnych nagraniach, a na dzisiaj taki krótki, bieżący komentarz w pigułce. Chciałem Wam zrelacjonować, co tam tak naprawdę się wydarzyło i o co poszło. Wspierajcie Nowy Ład, wspieram.nlat.pl, to dzięki Waszemu wsparciu możemy reagować na bieżąco na najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Bądźcie z nami na naszych 5. urodzinach 27 września w Warszawie. Więcej informacji w opisie tego filmu. Do zobaczenia.